Na pewno będzie to interesujące dla osoby, która chce wyciągnąć maksymalny zysk z najmu. To jakie mieszkanie można przeznaczyć na średni termin, a jakiego na przykład się nie da? Wielu inwestorów często przychodzi do mnie i zostawia swoje mieszkania właśnie w średnim terminie, wtedy kiedy nie są zadowoleni ze zwrotów w krótkim terminie. Mogą przychodzić takie wątpliwości, czy moje mieszkanie się do tego nadaje. To jakie mieszkanie się nie sprawdzi z kolei w średnim terminie? Jaki to jest mniej więcej koszt adaptacji? Myślę, że około 2,5 tysiąca złotych. Czy każde mieszkanie da się zamienić na przykład właśnie z krótkiego terminu na średni i z długiego na średni? Im więcej mamy mieszkań jakby w portfelu, tym łatwiej tym zarządzać. Powiedz jeszcze proszę z zyskami w najmie średnioterminowym. Jak one wychodzą w porównaniu do krótkiego terminu i długiego terminu? Dzień dobry widzowie. Dziś poruszymy temat, w którym nasz gość się wyspecjalizował. I temat być może nie jest nowy, być może ktoś o nim słyszał, ale na pewno nikt nie mówił o nim tak głośno, a na pewno nikt aż tak się nie wyspecjalizował w nim. Z nami dziś Anna Paprota, ekspertka w wynajmie średnioterminowym. Cześć Aniu. Cześć Paweł, witaj. I dzisiaj zapytamy Cię o to, czym jest ten wynajem średnioterminowy, dlaczego on do tej pory funkcjonował, ale mało kto o nim mówił i jakie są jego zalety, bo w najnowszej strefie nieruchomości, gdzie wylądowałaś jakimś przypadkiem, czy nie wiem, jak to się stało, na okładce, bardzo obszernie o tym opowiadasz, ale chcemy też widzom powiedzieć i pewne rzeczy też dopowiedzieć. Więc zacznijmy od podstaw, co to jest ten twór wynajem średnioterminowy. Tak zaczęliśmy wywiad tutaj, tak zacznijmy i teraz. Myślę, że zacznę od tego, że najem średnioterminowy to nie jest nic nowego i ostatnio gdzieś na jakiejś prelekcji usłyszałam, że wynalazłam koło na nowo. Wydaje mi się, że rzeczywiście po prostu tylko zaobserwowałam pewien trend w najmie. Od zawsze skupiamy się głównie na najmie długoterminowym, i istnieje druga opcja, o której wiemy, to jest najem krótkoterminowy. Długi termin wiadomo, że jest przeznaczony dla ludzi, którzy wynajmują od nas mieszkania na minimum rok, a krótki termin najczęściej wtedy, kiedy podróżujemy gdzieś i szukamy na jakiś krótki okres czasu czegoś do zamieszkania. Natomiast średni termin przychodzi jakby z obu tych najmów jako inny wariant tego najmu. Mianowicie na przykład przy długim terminie zdarzają się klienci, którzy pytają nas często o krótszy okres najmu, na przykład na pół roku. A ludzie, którzy chcą wynajmować krótkoterminowo, często pytają o jakąś możliwość przedłużenia, na przykład do miesiąca albo na przykład na 2 czy 3 miesiące. I krótki termin zapewnia właśnie takie krótsze pobyty, natomiast średni termin zapewnia osobom, które chcą z niego skorzystać, najem na przykład na miesiąc albo na pół roku. I to jest taki środek. Czyli to takim między miesiącem a tym pół roku, czy rokiem tym z długiego terminu? Myślę, że nie ma takich ram, ale to, co można zaobserwować dzisiaj na rynku, to jest najem od miesiąca głównie do 4 miesięcy i to jest jakby największa grupa osób, która z tego dzisiaj korzysta. To kto z tego korzysta najczęściej? Zaraz przejdziemy do tej strony inwestorskiej, dla kogo to jest, ale najpierw może właśnie pociągnijmy ten temat, kto zazwyczaj z niego korzysta. Najczęściej z tego najmu korzystają osoby, które przyjeżdżają na jakieś staże. Dużą grupą są też studenci, którzy przyjeżdżają na różne wymiany tutaj na uczelnię. Ale też, co bardzo ciekawe, są to osoby nomadzi cyfrowi i to jest jakby bardzo widoczny trend od COVID-u, kiedy ludzie zaczęli pracować zdalnie i chcą mieszkać w różnych miejscach, chcą mieszkać w różnych miejscach w Polsce, chcą mieszkać w różnych miejscach na świecie i szukają takich pobytów na przykład na 3 miesiące, ale też pewną grupę, może nieznaczną, stanowią osoby w trakcie pewnych relokacji, na przykład zawodowych albo relokacji takich osobistych. Ludzie zmieniają pracę, zmieniają miejsce zamieszkania, często w dzisiejszych czasach rozpadają się związki, więc ludzie szukają jakiegoś miejsca na krótszy pobyt, niekoniecznie są gotowi podpisać umowę na długi termin. No wiadomo też, że znaczną grupę takich osób stanowią osoby, które przyjechały do nas z Ukrainy i tak naprawdę siedzą w Polsce często na walizkach i przedłużają swoje pobyty z miesiąca na miesiąc. Dla kogo jest wynajem średnioterminowy, jeżeli chodzi o tę stronę inwestorską? Dla kogo jest najlepszy? Kto powinien się nim zainteresować? Jeśli popatrzymy na inwestora, to na pewno będzie to interesujące dla osoby, która chce wyciągnąć maksymalny zysk z najmu.
I wydaje mi się, że taki średni najem może to zaoferować przedsiębiorcy, ponieważ przy długim terminie no to jest to spokojny rodzaj najmu, który jest skierowany głównie dla inwestorów takich pasywnych, którzy mają jakiś biznes, chcą inwestować swoje środki, ale spokojnie, wynająć mieszkanie i po prostu się tym już nie interesować, nie zajmować w jakiś taki aktywny sposób. Krótki termin, wiadomo, wymaga bardzo dużej pracy, czyli dużych nakładów pracy, natomiast średni termin jest takim złotym środkiem, ponieważ możemy osiągać dosyć wysokie stopy zwrotów. Oczywiście one są niższe niż w krótkim terminie, natomiast też nie wymagają tak dużej pracy i też nie generują tak dużych kosztów jak krótki termin. I co ciekawe, zauważyłam, że wielu inwestorów często przychodzi do mnie i zostawia swoje mieszkania właśnie w średnim terminie, wtedy kiedy nie są zadowoleni ze zwrotów w krótkim terminie. Bo dzisiaj mamy taką sytuację na rynku, że jest dosyć dużo mieszkań w ogóle, które są przeznaczone na najem. Jest nadpodaż tych lokali, szczególnie w dużych miastach jest to bardzo widoczne. Jest dosyć duża konkurencja. Widzę czasami na grupach, jak ludzie dziwią się i dopytują, czyja to jest oferta, wrzucają screena, bo ktoś za 80 zł wynajmuje jakąś kawalerkę w dużym mieście. Tak, a koszty sprzątania to jest koszt powyżej 100 zł, więc tak naprawdę widocznie jest to robione poniżej kosztów. Albo często są te doby wyliczane po prostu po cenie kosztów i ostatecznie taki inwestor, który zainwestował w mieszkanie i przeznaczył je na najem krótkoterminowy, no uzyskuje niewielką tą stopę zwrotu, a nawet bym powiedziała, że często gorszą niż na długim terminie i zdarzają się takie telefony do mnie, gdzie dzwonią klienci i mówią, że po prostu zarabiają naprawdę bardzo mało, jeśli policzą oczywiście taki średnioroczny zysk z tego najmu. Okej, to jakie mieszkanie można przeznaczyć na średni termin? A jakiego na przykład się nie da? Jeśli założymy, że osoba, która mieszka w tym mieszkaniu, będzie mieszkać przez kilka miesięcy, to taka osoba chce mieć też łatwość komunikacji, więc tutaj ta lokalizacja będzie istotna, ale głównie pod kątem takim, żeby osoba, która będzie tam przebywała, miała dosyć szybki dostęp do na przykład autobusów, tramwajów, metra, tak jak Warszawa, ale też mam takie mieszkanie, powiem dla przykładu, gdzie tutaj akurat lokalizacja jest bardzo odległa, bo to jest Białołęka w Warszawie i na przykład z tego mieszkania korzysta osoba, która ma miejsce parkingowe zapewnione w tym mieszkaniu i to jest też bardzo w porządku i to mieszkanie też się doskonale sprawdza na średni termin. To, co jest istotne, to to, żeby to mieszkanie było bardzo dobrze wyposażone, odpowiednio pod taki średni najem, czyli musi posiadać wszystko, co jest potrzebne do życia w takim mieszkaniu, tak powiem to w skrócie. Nie mamy tutaj jakichś specjalnych wytycznych co do wielkości czy do układu tego mieszkania, bo może stąd też mogą przychodzić takie wątpliwości, czy moje mieszkanie się do tego nadaje. Bardziej istotne jest to, czy zapewnimy tej osobie odpowiednie właśnie wyposażenie i dobrą lokalizację. Zaraz jeszcze będziemy rozbijali na czynniki pierwsze z kolei wyposażenia. Tak, ale wydaje mi się, że też istotnym czynnikiem jest to, że właściwie dosyć szybko można zamienić takie mieszkanie z krótkiego najmu na średni termin i z długiego na średni termin, oczywiście pod pewnymi warunkami, bo na przykład takie mieszkanie z długiego terminu będziemy musieli właśnie odpowiednio doposażyć, a z kolei z krótkiego terminu zastanowić się, czy nasz lokal posiada niezbędne rzeczy, takie jak na przykład wyposażenie odpowiedniej kuchni, takie jak na przykład piekarnik, bo wiele osób na krótkim terminie robi po prostu często takie tylko malutkie aneksy, no bo jeśli przyjeżdżamy na dobę czy dwie, no to nie oczekujemy, że w tym mieszkaniu, w tej kuchni wszystko będzie, a kuchnia jest jednym z takich ważniejszych elementów właśnie w średnim najmie. Tak jak powiedziałam, nie ma tutaj znaczenia metraż, on może być, sprawdzają się mieszkania zarówno mniejsze, jak i większe. Mogą to być mieszkania typu kawalerka, mogą być na przykład 2-3 pokojowe. Raczej nie spotkałam się do tej pory na średnim najmie i nie wynajmowałam takich bardzo dużych lokali 4-pokojowych, ale takie 3-pokojowe też bardzo dobrze się sprawdzają. To jakie mieszkanie się nie sprawdzi z kolei w średnim terminie? Nie sprawdzi się takie klasyczne mieszkanie, powiedzmy sobie typu hotelowego, czyli które ma malutki aneks, łóżko,
i mało miejsca do funkcjonowania, bo jednak osoba, która wynajmuje średnioterminowo, to najczęściej osoba, która pracuje zdalnie lub uczy się zdalnie, lub po prostu gdzieś ma jakiś system hybrydowego nauczania czy też pracy i dla tej osoby niezwykle ważny jest komfort przebywania też w tym mieszkaniu, czyli przygotowania posiłków, ewentualnie odpowiednia strefa do pracy. Trochę już wspomniałaś o tej adaptacji, a czy każde mieszkanie da się zamienić na przykład właśnie z krótkiego terminu na średni i z długiego na średni? Myślę, że każde da się zamienić. Oczywiście, jeśli mamy mieszkanie w długim terminie, które jest nieatrakcyjne lokalizacyjnie, tak, bo znajduje się gdzieś na peryferiach, daleko, z jakimś tam specyficznym dojazdem, to może się nie sprawdzić. Raczej też warto zwracać uwagę, czy w naszym rejonie znajduje się jakaś strefa na przykład ekonomiczna, jakaś strefa, gdzie są jakieś hale magazynowe, czy na przykład jakaś produkcja. Bardzo często z takich mieszkań mogą korzystać osoby wyższego szczebla, które po prostu przyjeżdżają na przykład na kontrakty takie paromiesięczne i one będą chciały mieszkać właśnie w tego typu mieszkaniach gdzieś na obrzeżach. I też poruszyliśmy trochę temat tego wyposażenia, bo już wiemy, jakie mieszkania da się, wiemy, że się prawie każde da. I teraz co powinno się w takim mieszkaniu znaleźć? Myślę, że najkrócej, tak można to ująć, że wszystko to, co mamy w najmie krótkoterminowym, czyli pełne wyposażenie kuchni. Plus piekarnik. Plus piekarnik, tak. No i oczywiście jakaś strefa do przygotowania tych posiłków, czyli wygodna płyta do gotowania, piekarnik. Ważna będzie też mikrofala, bo dzisiaj żyjemy wszyscy w tych samych czasach, kupujemy gotowe posiłki, więc szybki sposób na odgrzanie takiego posiłku. Dodatkowo na pewno warto, aby w takim mieszkaniu znalazły się takie rzeczy, których najemca przyjeżdżając na parę miesięcy nie będzie musiał ze sobą kupować, czyli na przykład żelazko, deska do prasowania, takie podstawowe rzeczy, mop, odkurzacz, po które nie pójdzie do sklepu i nie będzie chciał ich kupić, a jeśli my tego mu nie zapewnimy, to bardzo często może dojść do tego, że ta osoba po prostu albo od nas tego nie wynajmie, bo będzie się to wiązało dla niej z kosztem doposażenia takiego mieszkania, albo co gorsze może na przykład zniszczyć takie mieszkanie, nieodpowiednio użytkując mieszkanie. Mam tu na przykład na myśli taką sytuację, że jeśli nie ma suszarki do ubrań, no to taki najemca będzie rozkładał te ubrania gdzieś tam po mieszkaniu, na jakichś meblach, na wieszakach, więc warto to dobrze przemyśleć, odpowiednio wyposażyć. Koszt takiego wyposażenia mieszkania nie jest wysoki i on bardzo szybko się zwraca w tym najmie. Jaki to jest mniej więcej koszt adaptacji? Myślę, że około 2500 zł, jeśli mówimy o po prostu wyposażeniu mieszkania. Załóżmy, że dopiero planuję zakup mieszkania inwestycyjnego i chciałbym przeznaczyć je na wynajem średnioterminowy. Jak wybrać takie mieszkanie? Jakbyś miała teraz doradzić? Bo wiem, że ludzie zgłaszają się do Ciebie z takimi sytuacjami. I jak Ty podpowiadasz? Jak wtedy wybierasz taką lokalizację czy mieszkanie? Ważna jest ta komunikacja, czyli patrzę, czy jest tam łatwy dostęp do komunikacji. W moim przekonaniu dobrze się sprawdzają takie mieszkania jedno-dwupokojowe. Jeśli chcemy kupić mieszkanie, powiedzmy, które będzie skierowane jako oferta dla singla lub też dla pary, bo często takie osoby właśnie korzystają z takiego najmu średnioterminowego, ale jeśli ktoś ma na przykład większy kapitał, to bardzo ciekawą opcją jest wynajem średnioterminowy na pokoje. Czyli możemy kupić większe mieszkanie, na przykład 3-pokojowe, a nawet 4-pokojowe i po prostu wynajmować oddzielnie pokoje, co zresztą ja robię. I bardzo lubię ten typ najmu, ponieważ jest bardzo dużo osób takich młodych, pracujących, które chcą współdzielić ze sobą przestrzeń, przyjeżdżając w dane miejsce na jakiś tam krótszy okres czasu. Mieszkają razem, mają wspólną kuchnię, łazienkę i oddzielne po prostu pokoje. Nie ma tam problemów z utrzymaniem tych części wspólnych, bo wiem, że w długim terminie to jest zawsze bolączka, ale rozumiem, że to jest rozpisane regulaminami i pilnowane. Nie do końca. Tutaj po prostu musimy trochę inną wersję zaproponować tym najemcom, bo w długim terminie, która najczęściej jest skierowana właśnie dla studentów, to są harmonogramy, są jakieś tam sprzątania i tak dalej.
Natomiast tutaj przez to, że często korzystają z tego najmu już osoby jednak dorosłe, no to przede wszystkim te osoby często dbają same, tak, mają już taką potrzebę dbania o tą czystość. Warto wtedy tym osobom zostawić środki czystości, żeby mogły z tego korzystać podczas swojego pobytu, ale też ja dokładam jako taką opcję sprzątanie tych części wspólnych raz na miesiąc i u mnie taki serwis się pojawia po prostu regularnie i wtedy te mieszkania są utrzymywane w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo mamy kontrolę po prostu nad lokalem. Gdzie szukać klientów do najmu średnioterminowego? Najemcy właściwie sami nas szukają, bo to bardzo jest ciekawe, ponieważ takich ofert jest bardzo mało na rynku i ci ludzie szukają wszędzie. Oni zarówno mogą dzwonić na jakieś nasze ogłoszenia na długi termin, czyli jeśli damy takie ogłoszenie na OLX-ie, no to z pewnością stamtąd też zadzwoni klient, ale dzisiaj OLX no nie jest już tak popularny jak kiedyś i dzisiaj absolutnym takim miejscem top to są różnego rodzaju platformy profesjonalne, które po prostu są skierowane do najmu, ale też grupy facebookowe. W każdym mieście są grupy związane z najmem i tam warto dać ogłoszenie ze zdjęciem. I tam te osoby po prostu szukają często takiego zakwaterowania. Sama wrzucasz takie ogłoszenia, czy raczej odpowiadasz na nie, wyłapujesz tych ludzi? Nie no, zdecydowanie trzeba samemu takie ogłoszenia przygotować i wystawić. To jest też bardzo ważne, ponieważ nawet jeśli taka osoba nie szuka nas w ten sposób, ale też będzie widziała, że gdzieś tam jesteśmy na tej grupie, i ona na przykład nie poszukuje w tym momencie tego pokoju czy też mieszkania, to obserwuje, że jesteś osobą zaangażowaną na takiej stronie i po prostu dajesz te ogłoszenia i bardzo często ci klienci, jak mają taką potrzebę, po prostu łatwiej wtedy mogą wyszukać taką ofertę, także trzeba aktywnie to absolutnie robić cały czas. Co powinno się znaleźć w takim ogłoszeniu? W ogłoszeniu musimy na pewno zawrzeć to, w jaki sposób jest wyposażone nasze mieszkanie, że ono jest przede wszystkim w pełni wyposażone. To, o czym jeszcze do tej pory nie powiedziałam, to niezwykle istotne jest to, aby nasze mieszkanie już miało internet, tak żeby osoba, która przyjdzie do mieszkania, mogła od razu z tego skorzystać. Bo w długim terminie raczej najemcy sami na siebie podpisują umowę, w krótkim jest już ten internet, czyli w średnim? W średnim też musi być, bo to jest bardzo często warunek i powiem Ci ciekawą rzecz, że najemcy najczęściej, jak już zaczynają ze mną korespondować czy rozmawiać, to nie jest ich pytaniem, czy Ty masz ten internet, tylko najczęstsze pytanie jest takie, jak szybki jest internet, czyli oni jakby z góry zakładają, że ten internet jest i dzisiaj jest istotne to, aby rzeczywiście mogli pracować zdalnie, więc ta prędkość internetu jest bardzo istotna. Są osoby, które nawet wręcz pytają, czy mogą podłączyć się bezpośrednio do routera tak poprzez kabel. No to oczywiście zależy od formy najmu, czy to jest najem całego mieszkania, czy to jest najem na pokoje, więc wtedy jest taka możliwość. Jeśli chodzi o ogłoszenie, to jeszcze na pewno warto dodać to, że my wynajmujemy na ten średni termin i to powinno być dopisane w ogłoszeniu, że wynajmujemy na minimum na przykład 3 miesiące, tak? I te osoby na pewno nas już wtedy łatwiej wyszukają i łatwo znajdą. Warto opisać całe wyposażenie mieszkania. Wynajem średnioterminowy, z tego co opowiadasz, no to brzmi lepiej niż krótkoterminowy, długoterminowy, ale na pewno ma też swoje jakieś minusy, wady. Na co uważać przy wynajmie średnioterminowym? Niezwykle istotna jest strategia, czyli wcześniej należy się do tego odpowiednio przygotować, no bo jeśli wynajmiemy komuś mieszkanie na 3 miesiące, to musimy już dzisiaj myśleć o tym, kto będzie naszym następnym klientem, naszym następnym najemcą, więc warto przygotować się do tego wcześniej, ułożyć sobie taki plan, gdzie będziemy dawać ogłoszenia i musimy też wcześniej pozyskiwać po prostu tych najemców. I to jest właściwie takie największe zagrożenie tego najmu. Wiadomo, że tak samo jak w długim najmie musimy pobierać kaucję, musimy się zabezpieczać, musimy oczekiwać, że najemca będzie miał ubezpieczenie najemcy po to, aby się odpowiednio ochronić. Natomiast tutaj jakby to jest taki newralgiczny moment i do tego trzeba być odpowiednio przygotowanym. A ma jakieś wady? Wynajem średnioterminowy, czy nie widzisz wad? Dla mnie nie ma, ponieważ ja uwierzyłam w ten system absolutnie. Działam w nim od prawie 3 lat.
tak bardzo intensywnie, gdzie przestawiłam działalność całej swojej firmy na średni termin, bo wcześniej miałam bardzo dużo mieszkań też w długim terminie, ale wycofałam się z tego, ponieważ zobaczyłam, że ta zyskowność jest większa i że absolutnie nie ma tutaj aż tak dużej pracy, a co jest bardzo ciekawe, że im więcej mamy mieszkań jakby w portfelu, tym łatwiej tym zarządzać. Czyli im więcej, tym nie trudniej, tylko łatwiej, ponieważ jeśli nie możemy zaproponować takiemu najemcy danej lokalizacji, bo jest zajęta, to mamy wtedy na przykład 3 inne dla niego, tak? I po prostu ten rynek jeszcze jest w miarę swobodny i pusty, więc ludzie szukają takich opcji. Powiedz jeszcze proszę z zyskami w najmie średnioterminowym. Jak one wychodzą w porównaniu do krótkiego terminu i długiego terminu? Myślę, że chyba najłatwiej można to określić procentowo. Jeśli chodzi o najem średnioterminowy, to on jest wyższy niż długi termin, około 30%. Tak jak wcześniej też mówiłam, na pewno przy najmie krótkoterminowym, przy odpowiednim zarządzaniu, lokalizacji, odpowiednim mieszkaniu, na pewno możemy w najmie krótkoterminowym zarabiać więcej, ale jednak przy tak dużej konkurencji, jaka jest, jeśli mamy mieszkanie już gorzej ulokowane lub też mamy mieszkanie gorzej wyposażone, przygotowane, mniej atrakcyjne, często te zyski naprawdę są niskie, a jeszcze dodatkowo istotnym elementem jest sezonowość, ponieważ w najmie krótkoterminowym wiemy, że istnieje sezon, tak? Wysoki i niski. W wysokim sezonie zarabiamy więcej, a w niskim naprawdę często bardzo mało, nawet często poniżej jakichś tam kosztów. W długim terminie wiadomo, mamy stały przychód, niski, ale stały, natomiast średni termin jest w miarę odporny na tą sezonowość. On oczywiście też pracuje w sezonie wysokim i niskim, ale nie ma aż takich amplitud jak w przypadku najmu krótkoterminowego. Dziękuję bardzo w takim razie. Dzięki widzowie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.